Dobry wieczór Państwu. Witam na trzeciej sesji Vampira Maskarady piątej edycji Warsaw by Night. Ja jestem March i będę dzisiaj narratorem tej wspaniałej przygody. Ja jestem Radek i dzisiaj ponownie wciąłem się w rolę Gabriela Rzepeckiego z klanu Gangrel. Kolejny raz przed wami Leon, toreador, grany przeze mnie, Janka. Jestem Karolina i zagram dzisiaj Wendy z klanu Malkavian. Część trzecia, czyli Szemrane Szelesty. Ostatnim razem zakończyliśmy w aucie prowadzonym przez znajomego Gabriela, w którym teraz się znajdujecie. Pytanie, bo to się nie pojawiło w sesji. Jak wygląda Leopold? To jest dobry moment. Moi drodzy, Leopold jest średniego wzrostu, trochę powyżej 1,70 m. Ma dosyć krótkie włosy, czarne. Ma je nażelowane. Zdecydowanie za duża ilość żelu. W samym samochodzie wypełnia zapach takich dosyć mocnej wody po prostu kolońskiej. Ma skórzaną kurtkę, bardzo błyszczącą zresztą, t-shirt pod spodem, oczywiście złoty Rolex. Muzyka, którą słyszymy teraz, dochodzi z radia oczywiście kierowcy, czyli Leopolda. Odjeżdżacie troszeczkę, można powiedzieć, kręcąc się po okolicy, wyjeżdżając na główną drogę, z której wcześniej szliście. No i co, Gabryś? Co tam ci potrzeba w końcu? Słuchaj, potrzebujemy umrzeć. Trzeba sfingować naszą śmierć. Kurwa, ty nie masz połączeń w sumie z tymi dziennikarzami? Nie ogarnąłbyś coś tak? No wiesz, no mamy przysługę. No co? Co tak się na mnie patrzysz? No powiedziałbyś tym swoim, zagadał z nimi, puściliby coś do nekrologu. Słuchaj, no ja ci dokumenty mogę ogarnąć. Mam tutaj znajomego fotografa. On, wiesz, tam ma sprzęcik. Troszeczkę w łazience kręci na boku, bo wiadomo, no co, chłopaczyna to zarabia głównie, wiesz, zdjęcia do legitymacji szkolnych, do dowodów czasem, no ale kurwa, co to jest za hajs? Nachylam, Zakładam, że dosyć słabe. nachylam się tak przez tą szparę, bo zakładam, że my jesteśmy z tyłu, Gabriel usiadł z przodu. Nam zależy na tym, żeby jak najmniej osób o tym wiedziało. Pierwsze, No po drugie, czaję bazę, nie no, normalnie. Leopold, słuchaj, mam aparat u siebie w domu, to nie jest jakiś problem, ale nikt nie może o tym wiedzieć. Mamy Kurwa, ale jeżeli chcesz to zginąć. zrobić, trzeba to zrobić legitnie, wiesz o co chodzi. Musi być ucho i tam proporcje, coś tam. Jak cię złapią w którymś momencie, jak będziesz podróżował, no to się szczają, że kurwa dowód jest lewy. Jeszcze trzeba tą Dobra. laminację zrobić, wiesz, tego orzełka, to jak bierzesz pod słońce tę sprawę. Bo oni teraz kurwa kody porobili. Możemy to zrobić tak, ale oni mają teraz nowe zabezpieczenia i te dowody wyglądają inaczej. Możemy, wiesz, zrobić je jak były tam 5 lat temu. Dobra, Leopold, to jest rzecz, którą zajmiemy się później. Jak na razie, żebyś jak na razie zajął się
Znaczy to i tak od ciebie zależy, ale żebyś się zajął nami. Ściągnął Musimy jakieś zniknąć. 3 trupy skądś. Postrzeli, oczywiście 3 trupy postrzelił, spalił, żeby nie było widać, że to my. Zostawił nasze dokumenty przy nich. Zajmujmy się najpierw tym. Będzie z tym problem, wiesz o co chodzi. Zęby się nie palą, kurwa, w takich temperaturach. Nie mamy takich pieców. Oni, kurwa, O. wiesz, będą po uzębieniu ciebie patrzeć. Się wyrwie. Jak chcesz, to sobie wyrywaj. Nie nam, trupom. Co? Kurwa, ale wy bladzi jesteście. Co wyście? Ducha zobaczyli? Wpakowaliśmy się w taką sytuację. A ty jakiegoś widziałeś? No właśnie, kurwa, ja słyszę cały czas o nowych duchach. Naprawdę? Gdzie? A, poza faktem, że kurwa tutaj w szpitalu niedaleko to cały czas przepełnione, bo chłopy i dziewczyny cały czas na nerki i wątroby padają. Wiecie o co chodzi. A poza tym to problem jest taki, że mi ostatnio parę osób znika. To znaczy? Kurwa, miałem jednego chłopa, co mi wrócił i powiedział, że kurwa jest jakaś jama zła tutaj w okolicy. Podjeżdżaliśmy tam, na Osowskiej. Powiedział, że kurwa jest jakaś jama zła, że jakiś fajny klub, że tanie dragi, że można nieźle podlować. Tylko mi 3 chłopów nie wróciło. Kurwa, nikt nie wie gdzie są, bo jak patrzyliśmy na mapach, kurwa tam nic nie ma. Tam są same garaże. Nie wiem co to za dealerka, ostatnio zwinęli trochę naszych. Tebeś wpierdolił się, wiesz, na chatę jednemu i no 30 kilo poszło, nie? Jasne. Dobra, Leopold. A co To byś powiesz na doradził? takie coś? Pójdziemy na układ. Nie dość, że płacisz. Dobra. Mój dług, który już miałeś, znaczy dług. Nasza umowa, która była, zostaje. Czyli, że chronisz mój dom i moją rodzinę. Chyba, że umawialiście się do śmierci. Ale No to patrzę na nich Pojebało z cię? ale załatwimy ci, spróbujemy rozwiązać tę sprawę tej jamy. I za to sfingujesz naszą śmierć. Tak idealnie, że mucha nie siada. No dług mam, no nie powiem. Dokumenty ogarnąć mogę. Sprawa ze śmiercią jest kurwa trudna, bo to jednak trzeba jakichś dziennikarzy, wiesz o co mi chodzi. Bo będą węszyć, kurwa. Zależy jakie rodziny macie, no ale wiecie, jednak kurwa jak was nie będzie parę tygodni, to się szczają. Wyślą kurwa list. Ludzie chodzą kurwa, wiecie, operacje plastyczne na nosy, na zęby, na usta, na wszystko kurwa robią. Gdyby... Sądzę, Nie. że z tym nie będzie problemu. Popatrz Gdyby- na mnie, czy ja wyglądam jak ja? Właśnie kurwa wyglądasz jakby cię wysrali i wyżygali 5 razy w przebiegu. A gdybyśmy udali naszą śmierć, ale bez trupów? myślę, że moja rodzina będzie aż za bardzo próbowała mnie szukać. To samo martwię się z moim wujkiem. Jakby nie ukrywam, moja rodzina ma parę kontaktów, jest dosyć zamożna, więc no będą mnie szukać na wszelkie sposoby. No dobrze, w takim razie Leo, co proponujesz? Jeśli nie sfingowanie naszej śmierci, to co, po prostu nowe dokumenty i zmiana wyglądu? No ja Aż bym...
Ja bym tak sugerował, ale kurwa to sfingowanie śmierci to nie wiem jak wyjdzie. Kurwa, tą nutę to uwielbiam. Kurczę, bo zobacz, Gabriel. Pomyślałem sobie, że ludzie często znikają, prawda? Zaginają i nie można ich znaleźć. Tak. Co gdybyśmy w różnych miejscach pokazali się na kamerach, udali jakąś się ścieżką, która prowadzi do jakiegoś podejrzanego miejsca, no i wtedy byśmy się rozpłynęli po tym. Wtedy jakby nas szukali, zobaczyliby ten oczywisty trop, który im podrzuciliśmy, a oni już by nas nigdy nie znaleźli. Dobra. Leopold, słuchaj. Ale Co powiesz na takie coś? Damy ci nasze dokumenty, nasze prawdziwe, wczesne i rozrzucisz je w 3 najbardziej według ciebie podejrzanych miejscach Warszawy, gdzie ludzie mogą zaginąć. Dokumenty są, osoby zaginęły i wyrobisz nam nowe dokumenty. Możemy tak zrobić, ale musicie się stawić do fotografa. A tu jest niedaleko. Dobra. Macie gdzie je zapisać? A o jakich godzinach ten fotograf działa? Zapukacie. Chmielek tam pracuje. Ale Jak jeszcze raz? Chmielek. Czy wiedział o co chodzi? Bo jeszcze taka sprawa, że my tak przed zmrokiem jesteśmy bardzo zajęci i tak nie bardzo możemy gdziekolwiek chodzić. trochę się zgodzę. Powiedzmy, że... No nie, kurwa, on po co siedzi, bo on tam też robi różne rzeczy, wiecie, stypendia. A, czyli teraz Różne. moglibyśmy podejść. Możecie. Tylko musicie mu powiedzieć jedną rzecz, tylko się nie popierdolcie z tym, bo jak się popierdolicie, to nie ręczę za to, co się wydarzy. Musicie mu powiedzieć, że potrzebujecie 3 bilety bez zwrotu. Kurwa, nic więcej. 3 bilety bez zwrotu. Kumacie? Bilety bez zwrotu. 3 bilety bez zwrotu. 3. No to No dobra. dostałby 3 bilety. A gdzie on jest? Jeszcze raz? Jeżeli spyta was, powie wam kurwa, że ZTM nie sprzedaje biletów, to mu powtórzcie 3 bilety bez zwrotu. Okej. Dobra, a gdzie on jest? Na jakiej ulicy? W jaki lokal? Tylko trochę zapłacicie za to. To znaczy ile? No nie wiem, on z 5 stówek będzie brał. Od osoby? Co by? No pewnie kurwa, no to co? Pojebało was? No przecież Dobra. za 20 zł by kurwa nie fałszował dokumentów. Dobra, raczej mamy tyle. Raczej nie inaczej. Wendy w tym czasie wyciąga telefon i sprawdza swoje konto bankowe. Masz 5134 zł na koncie. Tylko... Kurwa, Gabryś, ja się nie mieszam. Twoja broszka z tym wszystkim, ale kurwa ściga cię ktoś? Ty, bo ja muszę wiedzieć, kurwa, bo jednak się z tobą spotykam, nie? Nie zobaczymy się już więcej. Dobra, ale kurwa ja mówię, czy kogoś masz na ogonie. Nie. Bo wiesz, pukawki też mogę ogarnąć. Mamy takiego jednego myśliwego, fajny ziomek. Ile by to kosztowało? Zapukawki. Za pukawki, kurwa, zależy jakie chcecie. Czy chcecie jakiegoś Glocka, czy może jakiegoś shotguna, a może jakiś karabin maszynowy, ale kurwa, z karabinami to bym po Warszawie nie chodził, kurwa. Nie. Nie są, wiecie, jest jakiś tam do polowania na jelenia. To też jest dobra morda. I sprzedaje bez licencji, ale też musicie wypowiedzieć parę magicznych słów. I nagle koło fortuny się otwiera i wchodzicie na nową A drogę. coś takiego z daleka? Na zasadzie bardzo daleka? Co kurwa, snajperkę chcesz? A, czemu A nie? to są drogie cuda, kurwa, na zamówienie. To nawet nie wiem, czy jedną będzie mieć. Ale takie rzeczy to kosztują po 30 koła. Zastanowię się jeszcze. Przecież za bułkę ci nie da od kurwa snajperki. Wiesz, dziewczyno, jak ciężko snajper sprowadzić do Warszawy?
Kurwa. No jasne, rozumiem. Coś Dobra. pomyśl. O, Ela. To jest dobra nuta. Dobra, Leopold, słuchaj. Czyli robimy tak, mamy pójść do tego fotografa, on zrobi nam zdjęcia, załatwiasz nam dokumenty, nasze stare dokumenty. Za 2 dni. Gabryś, kurwa, myślisz fakty. Fotograf ci zrobi dokumenty. Dobra. Fotograf mi zrobi dokumenty. Odbierzemy je. Ty za 2 Wpierdol po prostu, kurwa, te wasze dokumenty do Wisły. Kurwa, nikt się nie scaj. Ktoś to kiedyś wyłowi, ale nie wiadomo kiedy. Ej. Albo do jakiejś kanalizacji wpierdol. Dobra. Mam pytanie, czy z panem będzie można się jeszcze skontaktować później? Tak za 2 dni jakoś. Żeby dopracować plan naszego ostatecznego zniknięcia. Zrzuć proszę na... na charyzmę oraz na cwaniactwo. No nie wiem, kurwa. Ja cię nie znam. Dobra, ale mnie znasz. No właśnie. I mnie też już. Kurwa, nie mam pojęcia, kim jesteś. W jakim on jest wieku? Bo jest młodszy ode mnie, nie? No masz 40 i parę lat. A nie, to 41. starszy ode mnie. Troszeczkę. Ale on, wiesz, trochę solarka, trochę tego. Dobra, Leopold, to powiedz jeszcze jedną rzecz. Masz telefony z czarnego rynku? No, kurwa, mam. Albo dojścia? No. A wiesz, ktoś mi może- potrzebuje odkupić tego. Potrzebowalibyśmy 3. No dobra. Ale co, chcecie nówki? Czy mogą być kradzione? Takie by Raczej było. nówki. możliwości śledzenia nas. W żaden sposób. Kurwa, nie podłączasz internetu, gościu. Kup sobie Nokię. Nie jest Nokia niezawodna. Wiesz może, gdzie mogę dostać safe? Zastanówmy się nad sejfem później. Sejfy możesz kupić praktycznie w większości sklepów z bronią Ale też. taki I z dobry. zabezpieczeniami. Taki dobry safe. Sklepy z kamerami i z elektroniką niektóre mają. Ale to nie takie duże. Zależy na co, kurwa, chcesz zmieścić, wiesz. Różne rzeczy. Snajperka ci tam nie wejdzie. No, domyślam się. Może chcesz spać w sejfie? Ale Glock? Po tej stronie poradzam trzymać przy sobie. Raczej będziemy po drugiej stronie Wisły. Ej, kurwa, 150, nie wgniata was trochę w fotel? Nie. I dripcik. Zarzuca wami neony tanich kantorów, jakichś kasyn, takich pseudo, po prostu maszyn do tego, kebabów, tego wszystkiego jest tutaj. Jest tutaj w okolicach Wiatracznej. Dobra. Czyli tak. Idziemy do fotografa. Załatwia nam dokumenty. Wyrzucamy nasze dokumenty. Gabriel! Ja się tak do ciebie nachylam. Potrzebujesz nowego prawa jazdy. Prawo jazdy, no tak, mój motor. No to prawko Zapomniałem. u tamtego ziomka też Wiem. zrobisz. To będzie Wiem. z 300. Dobra. I daj nam, masz te telefony jakoś na teraz, albo cynk do kogoś, kto miałby je jak najszybciej. Telefony ogarnąć? Kurwa, na następną noc. Najpóźniej. Dobra. A dzisiaj to ciężko będzie. Za 2 dni w tym samym miejscu dasz radę. O tej samej godzinie. I kurwa, w tym samym miejscu się nie spotykamy. Pojebało cię? Dobra. To gdzie? Wiesz co? Jestem otwarty na propozycje, ale możemy się spotkać
Kurwa, możemy się spotkać Pod kręgielnią. kręgielnią? Teraz sugerowałem zoo, no ale dobra, możemy podjechać pod jedną kręgielnię. Pod 7. Seven Club się nazywa. No to tam sobie sprawdzicie. I Dziękujemy bardzo. Ale rozejrzyjcie się mi kurwa za tą jamą zła, bo nie wiadomo o chuj chodzi. Tylko uważajcie No. kurwa, bo Ale- ja nie wiem co się dzieje. jakieś Bo- informacje, lokalizacja wiem. mniej więcej, coś, nic. Ja wiem, że... Kurwa, wiem, że na mapach Google'a było. Tam jest Osowska 88, coś takiego, 89, chuj, nie wiem. Ale kurwa Zapisz Wendy uważajcie. w telefonie. Ale co, z tą bronią też jesteście zainteresowani? Bo nie powiem, procencik będę mieć z tego i chętnie sobie coś przytulę. Zadzwonimy do ciebie, ja zadzwonię do ciebie. I będę się przedstawiał jako Joachim. Okej. Joachim. Dobra, po prostu Joachim. Raczej mało ludzi o takim imieniu znajdziesz. 3 bilety bez zwrotu. No, Dobra. Dobra. czaisz. A co z tym, co z myśliwym? Będziecie tam podjeżdżać? Chociaż mu cynk dam. Myśliwym? No, tak na niego wołamy. W sensie na fotografa. Nie, kurwa mać, na tego od broni. Jak fotograf, kurwa, myśliwy by miał ksywę? To będziemy. Pewno No. myląca. Będziemy. Będziecie, dobra. Słuchajcie, kurwa, to jest niedaleko tego parku Skaryszewskiego, nie? Na południe trochę. Tam jest taki, kurwa, barek, przystań na Nabrzeżu, ale ogólnie rzecz biorąc, jak pójdziecie na południe, to tam jest MK Schuster. To jest mój człowiek. Więc on wie, o co chodzi. Ale kurwa też musicie mu powiedzieć, bo jeżeli ktoś wejdzie, tam przychodzi paru pasjonatów, co sobie wiecie, na Mazurki pojadą polować kurwa na dzikie jelenie i jakieś inne zwierzątka. Musicie mu powiedzieć jedną rzecz. Musicie mu powiedzieć, jak to Mam kurwa nadzieję, szło? Wendy, że to zapisujesz w telefonie. Kurwa, musicie mu powiedzieć polowanie na kojota. Że potrzebujecie broni na polowanie na kojota. Nie więcej, nie mniej. Rozumiecie, kurwa? Potrzebujemy broni na polowanie na kojota. Tylko nie zdziwcie się, bo on jest kurwa trochę paranoikiem. Ale nie powinien do was strzelać w sklepie. Mamy nadzieję. Tylko mówię, jest trochę pierdolnięty. Uwierz, z tego spotkania on wyszedł gorzej niż my. I co ty pierdolisz? Chłopiec uzbrojony po zęby. Po zęby. Wiesz, niektórzy kurwa myślą, że on tam, wiesz, kurwa w piwnicy bazukę trzyma. Jeszcze zajebał Niemcom. Ale przedni gość. A nie zdziwiłbym się kurwa, jakby jednak miał, nie? Jest Dobra, psychopata dobra. jebany. Dzięki wielkie za ten. Dobra, wypierdalać z auta. Odezwiemy Fajnie się się. gadało. Uważajcie, jak co złego to nie ja. Wy nie Jasne. puszczacie farby na mnie, ja nie puszczam na was. Jak się kurwa dowiem, a dowiem się, że ktoś puścił farbę, to wiecie. To i snajperkę ogarnę. Jasne. Mruga do was. Dzięki. Jak? Dobra Tam jak kurwa, oni... to co, jeszcze jeden drifcik na drogę? Dawaj! My! Bierze kurwa, wykręca tą kierownicą. Tam jakiś kubek, wiecie, po McDonaldzie spada przed twoje buty, Gabrielu. Dobra. Wykręciliśmy. Ile będzie stopni? Ze 130 zrobiliśmy. Mogliśmy trochę dopiąć, ale dobra. Dobra, Leopold. Dobrze cię było zobaczyć. Może... No, Miejmy, ciebie to już niedługo nie zobaczymy. miejmy ale nadzieję, dobra. że dla Ale to własnego w takim dobra... razie ja kurwa nie pilnuję już twojej rodziny. Jeśli kurwa Dlaczego? tam nie będę. Jak mnie złapie i kurwa teraz ty znikniesz, co ja kurwa powiem? No przecież Możesz nie zobaczyć.
możemy żadnej przemocy użyć na twojej rodzinie, kurwa, no. Ale oni o tobie nie wiedzą. Kurwa, no ale jesteśmy w okolicy, przejeżdżamy często. Kurwa, no szczają się, rozumiesz? Jeżeli ty znikasz, to kurwa, kto twoją żonę ogarnie? O, chociaż obserwuj, proszę. No kurwa, czasem ktoś się przejdzie, okej? Ale kurwa, jeżeli ma się zrobić gorąco, że ty znikasz, kurwa, no to zrozum, no. Dobra. I tak nadstawiam kurwa łeb. Wiesz ile takie rzeczy kosztują. Wiem. No. Jakby się chłopaki zebrali, to nawet prezydent nie ma takiej ochrony, jaką my możemy zapewnić, nie? Mruga do nas. W sensie w lusterko bardziej. Prezydent może nie, ale ostatnio dom jednego jego mościa bardzo pilnowali. Taki mały Mówisz. Jaruś. Jarek Kacor, Donald? Tak. Dobra. Idźcie na jakiegoś kepsa, tu jest całkiem niezły, tylko zobaczcie, czy jest dobrej świeżości. Czasem się zdarza gorszy, ale ceny dojebane i rozmiar całkiem spory. Dobra. Ja chciałbym, jak Wysiadać. oni wyjdą, Zatrzymajcie tak- się. No. jak już wyjdzie Wendy i Leon, to chciałbym mu jeszcze tak podać rękę na pożegnanie, tak spojrzeć mu w oczy i dzięki. Ale proszę, zaglądaj często na Alicję. Kurwa, postaram się, abyś. Jeśli coś jej się stanie, To wrócić z zagrobu. I uzbrojony Ty po pier- zęby. Co ty pierdolisz? dobra. To masz pojebane towarzystwo. Mocno mu się tam ściskam rękę i puszczam. Chcę. Również. Mm, Dobra. Dobrej nocy, Leopold. Trzymaj się, mordo. I wychodzę z samochodu. Odjeżdża z piskiem. Karolina coś chce. Nie, Spektakularnie. Już mniejsza. Już odjechał. I tak podchodzę do tego Gabriela. To nasze stiknięcie coraz więcej robi problemów. W twojej rodzinie widzę. 2 dni. Sądzę, że tyle nam powinno wystarczyć na pożegnanie się, na dopięcie wszystkiego i wtedy dokumenty lądują w Wiśle. Telefony też. Zasy. Myślę nad pewnym planem, jak to zrobić, ale dopóki nie wymyślę szczegółów, to zostanę przy nim cicho. Musimy jeszcze sobie wymyślić nasze pseudonimy, drugie imiona, nazwiska. Co sądzilibyście o tym, żeby jak, czy jest ktoś koło nas jakby? Jak była ta ulica? Okej. Wyrzucił was właściwie na tym samym rondzie, co wysiadaliście, więc za wami też znowu jest ta biblioteka, kebaby, kioski i inne rzeczy. Przed wami jest to rondo. Jesteście rondo wiatraczne i tam jest tramwaje. Ale jesteśmy więcej Lepiej. sami, czy się jacyś ludzie kręcą? No kurwa chodzą. Pewnie No dobra. zachodzą. Jesteście na ulicy takiej... jakby, jesteście nie na ulicy oczywiście, tylko na... Słowo mi uciekło. Chodniku. Chodniku, o dziękuję. Ale jest 3 w nocy, tak już tak. Spotkaliśmy się z nim o 2. Pierwszej.
Tak, jest gdzieś 3:13 i znaczy wiesz, ludzie chodzą w małych ilościach, oczywiście, no tutaj nie ma jakiegoś tłoku, to nie jest centrum miasta, ale zdarza się parę ludzi, no jakieś tam mordy zapijaczone się wałęsają, trochę podejrzanych typów. Myślę, że powinniśmy załatwić to od razu. Tak, chodźmy i w drodze wam opowiem, co wymyśliłem. Załatwić fotografa? Tak. A gdzie, na jakiej on ulicy był? On fotograf? Nie mam pojęcia. Chmielek, tyle wiem. Ale chyba 3 razy go pytałem o ulicę i nie powiedział. I wiem, na której jest myśliwy, ale... I ta cała jama zła. I powiedział że coś o rogu, że tutaj na rogu? Game Masterze, bo wydaje mi się, że serio chyba nie było powiedziane, na jakiej to jest ulicy? Które? Fotograf. Możliwe, że nie zostało powiedziane. W takim razie powiem wam. Znaczy było. No dobra, jeżeli nie pamiętacie, w takim razie powiem wam, że to była Aleja Stanów Zjednoczonych 72. Na pewno nie była, bo to taka ulica. Okej. Orientujecie się, że to nie jest daleko od was, na pewno. Ja się rozglądam, czy nie ma kogoś takiego osamotnionego. Dobra, to idziemy idziemy do fotografa, tak? Jest parę osób. Jest jedna osoba, która jest bezdomny, coś tam patrzy po śmietnikach. I jest na przystanku. Właściwie tu jest postój też taksówek, to też warto dodać. Jest jedna dziewczyna, która siedzi i pali papierosa. Moi drodzy, nie rzucamy na głód, ponieważ nie odpoczęliście, nie zaczął się nowy dzień. To jest kontynuacja nadal tego samego. Bo już dostałem 3 wiadomości. Ja wiedziałem, że... No tak myślałem. To ja się kieruję w stronę tej ulicy tych Stanów Zjednoczonych. Alei, przepraszam, Stanów Zjednoczonych. To ja idę za nim, ale tak się rozglądam. Za kąskiem. Koło Gabriela. Chciałbyś posłuchać tego, co wymyśliłem? Bo No dawaj. będziemy potrzebować pieniędzy. Prawda? No tak. Żeby wziąć te pieniądze, trzeba je wyjąć z bankomatu. Zostawić No po tak. sobie ślad. No tak. W jakich przypadkach ludzie znikają, kiedy dużo pieniędzy wyjmują z bankomatu? Kiedy ich szantażują. Powinniśmy już teraz dawać jakieś znaki osobom, z którymi byliśmy, że coś jest nie tak, że ktoś nas szantażuje. Później zostawiamy nasze dokumenty w jakimś miejscu, zostawiamy trochę naszej krwi i my jesteśmy z pieniędzmi i ten. Tak możecie zrobić, ale ja nie zamierzam wybierać żadnych pieniędzy z banku. To jest dobry pomysł, nie powiem, że nie, ale myślałem o tym i nie będę Ale zabierał w mojej takim żonie nic. razie będziesz... Okej, to w takim razie potrzebujesz nowej, nie wiem, karty kredytowej, nowego konta bankowego, ze względu na to, że będziesz zostawiać po sobie ślady. I będzie ich za dużo. Ale właśnie, Ale czy nie lepiej... Myślałem o tym, żeby wyjąć teraz całe. Tak, Jak ale on ma najwięcej. wspólne konto bankowe z Ale żoną. Wendy, ja nie chcę nic z tego konta wyciągać. Wiem, nic. dlatego potrzebujesz nowego. Po co nam nowe konto? No bo gdzieś ci wampirze czubki muszą płacić. A skąd wiesz, że tak? Myślisz, że nam będą płacić? Że Sam są powiedział, ludzie że wampir? pieniądze to Powiedzieli. nie jest problem. No właśnie, dlatego będą płacić za różne rzeczy, domyślam się. To mogę to zrobić, kiedy już będę miał inną tożsamość. No tak, no o tym cały czas mówię. No tak, no po prostu chodzi mi o to, że pomysł Lona jest dobry, ale nie dla mnie. Wy jeśli chcecie tak zrobić, zróbcie proszę bardzo. Chodzę do Wendy, patrzę jej w oczy
Wendy, czym można by cię szantażować? Twoją starą! Na nich po prostu jak ojciec zażenowany na swoje dzieci. Czemu miałabym mówić to akurat tobie? Wendy, a w tym przypadku komu? Pokrewnionemu. Czy O. chcesz tego, czy nie, zapewne Eee. będziemy związani przez następne parę set tysięcy może lat. No chociażby tym, że moja rodzina, tak jak wcześniej wspomniałam, jest zamożna. Dobra zahaczka. Mają pieniądze, mogą chcieć ode mnie pieniądze. Jak się zastanawiam, dosłownie jestem teraz zamyślony. Mhm. Przeszliście, moi drodzy, okazuje się, że to nie jest daleko i byliście mniej więcej w tych rejonach, już jak dochodziliście na ten skwer. Przechodziliście już koło tego miejsca właściwie, ale nie zwróciliście na nie absolutnie uwagi. W okolicy jest to pomiędzy dwoma budynkami. Po lewej stronie jest mBank, po drugiej jest Santander i widzicie mały szyld z napisem Dobry Plan Studio. Otwarte w godzinach 10, 18. Widzicie, że tam jest raczej ciemno. Bilety bez zwrotu. Tak, tylko poczekajcie jeszcze chwilę. Ale miał nam Y- coś powiedzieć i dopiero mieliśmy mu to powiedzieć. Czy są jacyś ludzie w pobliżu? Nie. Chciałbym znowu spróbować przedłużyć moje włosy te po bokach. Jeszcze przed zdjęciem. Okej. Proszę cię o to, żeby sprawdzić, czy twój głód nie wzrośnie. Kontrola nad tym, co wydarzyło się całkiem niedawno, jest zachowana. Twój głód nie wzrasta. Widzicie, jak włosy Gabriela rosną w zaskakującym tempie. Do jakiej długości byś chciał te włosy? Chciałbym wyglądać przysłowiowo jak Jezus. Tak długie włosy? Tak gdzieś dotąd. Okej, trochę ci to zajmie. Okej. No Czy i powinnam- brodę już mam. Czy powinnam zrobić to samo? Ja na pewno nie dotykam moich włosów. No właśnie, ja też bym nie chciała. Lubię to, jak wyglądam. W sumie mogłabym zrobić sobie trochę dłuższe. Takiej końcówki, prawda? Farbujesz? Tak. No, zielone nie są jakby... Nie ma zielonych włosów. Chyba, że znasz kogoś, kto ma naturalnie zielone włosy. W sumie nie znam. Ale Może też jakbyś, przyznaję, że byłoby super. może jakbyś jadł dużo zielonych jabłek, to by zamieniły się na zielone. Trzeba to kiedyś Nie wypróbuję tego. Och, Gdyby ktoś miał zieloną krew, nie wiem, nic włosy nie zmieniają się na czerwone. Nie jesteśmy Halkami. ale byłoby śmiesznie, przyznaj. Pukam do studia. No i nic się nie dzieje. Pukasz po prostu w szklane drzwi. No jest, wiesz, taka długa, metalowa, metalowy uchwyt do po prostu pchania drzwi. Chciałem spróbować pociągnąć. Tak lekko. Więc uchylasz je. Słyszysz Czemu? dźwięki aparatu. Otwieram już na oścież. No i przodem. Wchodzę. Czy mi już włosy zdążyły rosnąć?
I są w trakcie, jeszcze chwilę. Dobra. Jeszcze czekam. Jak oni już wchodzą, to ja czekam. Już masz, wiesz, gdzieś tak do końca szyi. Do ramion Jeszcze chwilkę. troszkę. Słyszycie, że ktoś pracuje, słychać jakieś dźwięki, drukarki, może jakieś kopiarki? Nie wiecie. No to idę tam, gdzie się... Tam, Jest gdzie... czarna przed wami i pomiędzy drzwiami a wami jest czarna kotara z grubego materiału. Uchylam. Ja jak skończę, chciałbym do nich dołączyć. Okay. Widzicie delikatnie tlące się światełko z lampy u góry zwisającej. Widzicie biały tak naprawdę białe tak naprawdę studio, ściany i materiały. Tutaj są rzeczy do doświetlania się. Biała kanapa, po prawej stronie plakat Solidarności, jakieś drabiny, jakieś wyposażenie. Nie widać osoby. Znajdują się tutaj 2 pomieszczenia zamknięte za drzwiami. Słyszycie, że z pomieszczenia po lewej stronie studio nie jest zbyt duże. Nie. Jakby tutaj było 6 osób, to już byłby tłok. Natomiast strop jest dosyć wysoki, a na górze widać różne wentylacje, a także rury, które tutaj są. Kieruję się tam, skąd dobiegają dźwięki pracy. Otwierasz? Otwieram. Widzisz kolorystykę taką czerwonawą, padające światło. Ktoś chyba robi odbitki. Widzisz jakiegoś starszego mężczyznę. Zamknij! Wchodzę i zamykam ze sobą. Co pan tu robi? 3 bilety do zwrotu. Ach, chuj. Co? Ja wchodzę za nim. Wypierdalaj pan stąd. Ja wchodzę za nim. Kurwa, kolejny mi światło wpuszcza. Bierze, wypycha dosyć Leona, wychodzi na środek planu. O co tu kurwa chodzi? Coście państwo, zamknięte jest. Pan jest Chmielek. Potrzebujemy 3 bilety bez Bez zwrotu. Czemu ten idiota mówi do zwrotu? Bo jak pan sam zauważył, jest idiotą. Jest To włączony. właśnie. Do tego pana policzymy drożej. 3 bilety do zwrotu. No, kurwa, dawno nikogo nie było. Wsiadać. Wybacz, Leon. Który pierwszy idzie? Ten tu. Ten z najdroższą twarzą? Pokazywałam na Gabriela. Dobra. Nie wiem, jak to pokazuje. Ściągam mój jeansowy bezrękawnik tylko i próbuję ukryć to tarczę od koszuli, to pewnie tak będzie, tylko tak. Mężczyzna ustawił aparat. Odsłonił ucho. A teraz się chyba inaczej robi. I lekko nos w lewo. Dobra, proszę następną osobę. Popycham Leonu. Jestem gotowy. Proszę się nie mistrzyć, to nie są zdjęcia do aktu. Proszę się ustawić prosto. Aktu zgonu? Prostuję się. Mężczyzna ma siwe włosy, ma gdzieś coś koło 60 lat. Wydaje się być dosyć jednak dobrze zbudowany i ma coś blisko 1,80 m, chociaż jest trochę zgarbiony. Jest w koszuli, w kratę. Taki raczej jednak styl z początku tego milenium niż
coś nowoczesnego i eleganckiego. I spodnie beżowe z paskiem czarnym, koszula wsadzona w spodnie. Głowa trochę do dołu. Pan za wysoko trzyma. I ucho. Ale nie tak finezyjnie. Po prostu przechylam, już poprawiam. A pan się nie uśmiecha, to zdjęcie do dowodu. Neutralna mina. Neutralna, mówię, proszę nie zamykać oczu. Szerzej oczy. Uwielbiam robić zdjęcia do dowodu. Proszę nie mówić. No pan się nie uśmiecha, Nie mówię. mogę się przyznać już. Nie. Nie uśmiechaj się! Dobra, będzie. Proszę Nie panią. W ostatnim momencie wyszczerzyłem się po prostu na nią, bo chciałem jej odpowiedzieć. Nie śmieję się. Pan będzie cicho, ja to pracuję. Gada pani? Siadam. No i siadam, odsłaniam ucho. Proszę tak nie ściskać ramion. Ramiona szerzej. Szerzej ramiona, szerzej. Pan jest fotografem? Nie. Daj mu kuksańca w bok. Pan poczeka na zewnątrz, proszę. Oczywiście. Leon, to było do ciebie. Tak. I wychodzę. I rozglądam. Pani głowa do góry trochę? Trochę w lewo? Dobrze. Za 20 minut będą gotowe. Ale płatność teraz. Płatność tylko gotówką. To mam szansę usłyszeć? Powiedzmy, tak. Dobra, to zaglądam do portfela. Tam chyba miałem... Miałeś 110 zł. Kurde, czemu mi się wydało, że z 1100. Miałem banknot 500 złotowy w portfelu. Ja muszę w takim razie skoczyć do bankomatu szybko. Tu dwa są bankomaty. Dobra, Wendy, wybierzesz dla nas wszystkich, a później ci poddajemy. No. To będzie 1700. Ten kłan zapłaci za siebie. I wychodzę. Do tamtego pana 700. I idę do bankomatu, do Santandera. A ja zostaję z tym gościem. Poczekamy, najpierw gotówkę chcę zobaczyć i... Dobrze. Dlatego nie odszedłem, żeby miał pan pewność. Wyciągam... I kto wychodzi? Ja. No ja. Leon i Wendy, okej. Idziecie do bankomatu, jakie macie piny? Nie podam ci. Napiszę ci na piwie. Jestem narratorem, muszę znać wasze piny. Napiszę ci na prim. 71,43. 71,43? No. Dobrze, zapisuję. I pobieram maksymalną sumę, którą mogę pobrać bez zablokowania. No to... Sekundka. Możesz pobierać pieniądze do kwoty 1000. To pobieram Więc jesteś... 800, pobieram 800. Okej. Dobrze. Następnie Wendy. Ile pobierasz? 1000, no bo Gabriel nie wyszedł, więc... Dobrze. Czyli Leonie w portfelu masz 1300 zł.
Natomiast Wendy, ty zawsze płacisz kartą, co? Zawsze. Ty nie miałaś nic, czyli masz 1000. No, może masz tam 2 złote, wiesz, do koszyka w supermarkecie. Dobrze, wracacie. Każdy bez pytań daje pieniądze? Ja mu Nie, daję tak od niechcenia te 700 złotych. Tak po prostu. Dobra, wasze dane. Dziewczyno, opowiedz mi, jakie masz dane. sekunda, niech najpierw oni podadzą. Whatever. Ty? Z Ja długimi mogę włosami. zacząć. Joachim imię. Mm, Nazwisko. Durej. jak? Durej. Durej? Tak. Ale przez Y czy przez J? Przez J jesteśmy w Polsce. Okej. Jakie zameldowanie, gdzie? Niech będzie Wrocław. Ulica Kamienna 11. Kamienna 11. Data urodzenia No, 23 kwietnia 1000, 23. No, 1980. okej. Imiona rodziców? Adam i Ewa. Klasyk. Oczy, jaki ma kolor? Patrzę się Zielone, na nie? niego. Wzrost. 1,82 m. Dobra. Następny. Eee, Radosław. Radosław. Róża. Nazwisko. Róża. 1 kwietnia. Urodziny. Tysiąc 1995. 1 kwietnia? 1995. Okej. Oczy? Niebieskie. Niebieskie. Wzrost? 1,80 m. 79. Okej. Ulica? Miasto? Warszawa. No. Ech, Napisuję długopisem cały czas w notatniku, takim bardzo prostym. nie wiem co Jaka podać ulica? jako ulicę, bo zmieniłem teraz adres. Nie wiem, podaj Wiejska 10. Wiejska. Kurwa. Wesoła 13. Cała 13. Okej. Z miasta? Z Warszawy, tak? Urodzony. Imiona rodziców? Imiona rodziców. Lara i Bogdan. Lara. Bogdan.
Jeszcze podpisy mi dajcie swoje. Podaję inny notatnik, tym razem nie w kratkę, tylko po prostu biały, żeby mógł sobie odbitki porobić. Podpisz to się. Jak się podpisujecie? Podpisuje się... Jo, no tak jak podałem mu, jo, nie podpisuje się Gabriel Rzepecki, tylko ja. Chodzi mi o podpis na dowodzie. W sensie, wiesz, tak. Robię takie... Nie, ale robię takie z dużym R, małe A, takie kaligraficzne D. Radek. Ja taki po prostu... Nazwiskiem się podpisujemy. I daję takie róże. Po prostu. Tymi małymi. Ja tak tylko po prostu machnę moje nazwisko. Jak będę napisał to moje nazwisko przez Y czy przez J? No przez J. To przez J piszę. No, namyśliła się panienka. No, mniej więcej. Imię, nazwisko. Czy mogę mieć na imię Nekropolia? Nie możesz. To musi być Dobrze. poważne. Ale To to- jest kurwa za imię. Normalne. Ale dobrze, jeżeli nie mogę, w takim razie będzie Amelia. No, jakie nazwisko? Wilk. No. Data urodzenia, oczy, wzrost, ulica, imiona rodziców. Powoli. Nie zapamiętam tego wszystkiego. No, przecież. Data urodzenia 1998. I będzie to 31 października. Wzrost, oczy, ulica. Wzrost 1,70 m. Oczy zielone. Tak patrzę jej w oczy. Jaki ma kolor? Zielone. Ale nosi soczewki czasem. Imiona rodziców to będzie Karol i Małgorzata. Ulica. Mam nadzieję, Wendy, że nie podajesz prawdziwych danych. Nie. Czemu? Tylko pytam. Upewniamy się. Dla twojego bezpieczeństwa. Powiedzmy Kraków. Chwila. Są ulice w Krakowie. Dajcie jakąś ulicę w Krakowie. Jego Maja jest w Obstaw każdym główna. mieście. Albo główna. 3 maja. Niech będzie. Coś jeszcze? Jeszcze tutaj podpisik, tu na karteczce. No i się podpisuje. AW. Dokumenty będą jutro do oddania. O tej samej porze. Do odbioru. Tak. Ja jeszcze chciałbym zobaczyć, co on zapisał na tych kartkach, czy nic się nie przekręcił, zwłaszcza na mojej.
Na twojej jest napisane... Wiem, co próbujesz zrobić. Co? Wiem, że nie pamiętasz swojego nazwiska. O ty. Przecież. No, nie pamiętam. Już ci mówię. Joachim Duraj. Wrocław Kamienna 11. 23 kwietnia 80 rok. Imiona rodziców Adam, Ewa, oczy zielone, 1,82 m. Tylko o nazwisko chodziło. No. Dobra. No Płatność. Tak jeszcze, że zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy. Nie odegraliśmy sceny. Okej. To wyciągam mu 5 stówek z portfela. Jeszcze raz. Płatność. Wyciągam mu 5 stówek z portfela. Czyli co? Odłożony, odliczony już 700. Tak po prostu mu podaję. A ja patrzę się na którejś z nich. A, racja. I wyciągam jeszcze kolejne 5 stów. Tak może być. Dobra. Yy, Zgadza robi się, 1700. prawo No. jazdy. Robię. 300. Patrzę tym razem na Leona. Jak rimuję. No w Będę sumie cię woził. 300 mogę mieć. Sprawdzam tak te banknoty. Studia i inne zaświadczenia socjalne też jestem w stanie wystawić. Może pójdzie. No i wyjmuję 300 w wielu banknotach. Liczone już. Bo pewnie jak byłem w Voodoo, to miałem jakieś drinki czy coś. Za co płacisz te 300? Za Za jego... moje prawo jazdy. Na No. motor. O, prawo jazdy motor. na motor. No, to 200 będą. No dobra, to jutro o tej samej porze. Nie pukać, wchodzić od razu. Nie otwierać mi kurwa tych drzwi. Bo ja odbitki wywołuję. Przepraszam za kłopot, będziemy jutro. Bierze łyk zimnej, czarnej kawy sypanej. Wydaje wam się, że nawet fusów się trochę napił. To tyle? I wychodzę. Dobrej nocy. Dziękuję pan za interesy. uważa. I wychodzę. Ja też wychodzę. Czyli wszyscy. Tak. Okej, jesteście przed budynkiem. Gdzie się Gdzie? teraz chcecie kierować? Gdzie jest bliżej? Która jest godzina? No, zacznijmy może od tego. Jest 3:43. Jest bliżej domków letniskowych, w sensie tych działkowych, czy dom Wendy? Boże, te domki są po drugiej stronie Warszawy, więc... No, dom Tak Wendy samo też. zresztą. Co jest bliżej, tak? Tak. No. A domki, bym powiedział. Możemy. Dobra, jak chcecie? Chcemy iść do domków, które są niesprawdzone, czy chcemy iść do mieszkania Wendy jeszcze na jedną noc? To raczej Wendy. Zawsze możecie ogarnąć hotel w tej okolicy. Raczej Wendy powinno zaprosić, jeśli będzie chciała. Obiecuję, że tym razem nie dotknę golarki. Jak mnie odkupisz, to po pierwsze, po drugie, bylebyście znowu nie nażygali i możecie przenocować. Ale już mojej furii nie liczysz. Tylko to, że że Leon narzygał. Tak, Mhm. bo Bardzo. Twoja furia nie śmierdzi, jakby to śmierdziało. O, to bym akurat z tym dyskutował, tam gdzie wylądował potem na tym śmietniku. No dobrze, więc jeszcze tą jedną noc chodźmy do Wendy.
A jutro ogarniemy te momenty. Jeśli starczy czasu, może zajmiemy się jeszcze. I idę wstać, czy Więc po prostu- jest przeciwny do tego, z którego wysiadaliście? No tak, no to tam się kieruję. Mhm. Patrzysz po rozkładach, nikogo nie ma w okolicy. Widać tylko jakieś tam, może wiesz, robotników społecznych, śmietniki, te sprawy, może jakieś tam parę samotnych taksówek ze śpiącymi, wiesz, rozstawili sobie, znaczy fotele sobie poluzowali taksówkarza i kimają. Okazuje się, że o tej porze nie ma autobusów. Taksówka? Autobusy kursują pomiędzy, najpóźniejszy był 2:13 stąd, a najwcześniejszy będzie 4:37. Więc Albo albo czekacie, taksówka. albo... Może Przy rower okazji. miejski? Czy wyglądam ci na osobę, która porusza się rowerem? Niewiele wiem jeszcze o tobie. Odpowiedź brzmi nie. Szkoda. A, Jezu, jeszcze mój motor trzeba odebrać. Ach, Jak daleko jest klub Voodoo? To jest drugi koniec miasta dosłownie. No to Może jutro, może. może, jeżeli się uda. Jeżeli się nie uda, no to mamy... No to będziesz bez motoru. Poza tym jest duża szansa, że ci go odholowali. Dlaczego? Przez jedną noc? Nie znalazł się właściciel, więc... Nie wydaje mi się. Miejmy nadzieję, że nie. Trochę za niego dałem. Mówię do Leona tak szybko. No, w GTA jak grałam, to odholowywali jakby, nie wiem, po 5 minutach. mamy całą wieczność na jego znalezienie. A też prawda. W końcu mam czas. Idziemy do taksówki. Możemy, ale ja już nie mam gotówki i na razie nie mogę wypłacić. Ja mam 100, powinno starczyć. Oby. Czy w taksówkach są kamery? Resztę dopowiedzcie sobie sami. Idę w stronę taksówki. Dobra, ja też idę. Uśmiecham się szelmowsko i też idę w stronę taksówki. Ja od razu wsiadam, jak podejdę. Kurde, mogłam się nazwać Antonina. I też wsiadam. Co? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wieczór. Siadam z przodu. Proszę mi dać sekundę. Zaczął wstukiwać coś w liczniku. Dokąd będzie kursik? Wendy? Znaczy, no. Kursik będzie do Alei Wilanowskiej. Jakieś ta aleja ma numerek? 67. 67, dobrze. Wystukał coś w swoim urządzeniu. Tylko będziemy musieli na stacyjkę podjechać, żeby sobie jakąś kawkę kupię. Byle jak najszybciej, ale nie ma problemu. No a te panie, teraz korków nie uświadczymy, więc... A tutaj Orlenik jest niedaleko. Co Ja za moje- wykręcać?
Zająłem miejsce za kierowcą bezpośrednio. Tak. Trochę ci ciasno, bo kierowca jest gruby. Ma sobie taką kamizelkę szarą z wieloma kieszeniami, koszulkę bez rękawów. Do moich, Hmm? też do mojego nosa dotarł zapach po prostu przepoconego, który on siedzi w tej taksówce od kilku godzin. Wie się trochę i przykręcam głowę bardziej w tą stronę. Ja tak bardzo cicho próbuję szepnąć do Leona. Albo nie. Na razie nie. Jedziecie w ciszy. Taksówkarz nie włącza żadnego radia. Jest śpiący. Troszeczkę to widać po jego jeździe. A przyjechaliście dosłownie 120 metrów podjechaliście pod stację Orleno. Ja chciałbym zobaczyć, czy ten licznik, bo nie wiem jak teraz, ale kiedyś były liczniki albo kilometrowe, albo czasowe. Chciałbym zobaczyć, jaki ma. Czasowy. Albo wiesz co? Zrobimy tak. Rzuć mi proszę na... A na takie rzeczy nie rzucamy, to tym bardziej będzie fajnie. Rzuć mi proszę na swoją inteligencję oraz technikę. Okej. Nie jest tak źle, jak myślałem, że może być. 4 masz kości. No nie, ale to nie jest żaden sukces. No i nie masz pojęcia, w życiu nie jeździłeś na taksówkach i dziwnie to jest porobione. Parę kabelków tu, coś się wyświetla, jest jakaś kwota, jest już widać nabite 11 zł. Dobra, to w takim razie chciałbym zobaczyć prostszą rzecz, czyli zobaczyć, czy kwota się nabija w trakcie, jak stoimy. No to poczekamy, zobaczymy. Dobra, okej. Mężczyzna wysiada, zabrał swój portfel, poszedł na stację. Jesteście teraz sami. Zabrał klucze oczywiście od stacyjki. Mhm. Jest gruby. Dużo krwi by się utoczyło z takiego świniaka. Wendy, proszę cię. Jest człowiek. Jakkolwiek by na to nie spojrzeć. Nawet za... Jakby to powiedzieć... Za mojego pięknego życia poprzedniego miałam podobne zdanie. Jeśli uważasz, że teraz twoje nieżycie jest... Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli uważasz, że teraz twoje nieżycie nie jest piękne, to muszę ci powiedzieć, że jesteś w błędzie. A ja nie uważam, że jest niepiękny. Bardzo dobrze. Jest po prostu piękny na inny sposób. Czy wy uznajecie to wszystko za piękne? Czy już zapomnieliście to, co straciliśmy? Ja wiem, co straciłam. I wiem. Wystarczy mi jedno spojrzenie na twoją skwaszoną minę i zawsze sobie o tym przypomnę. To trochę niemiłe, Leonie. Zapomnijcie, że jesteśmy więźniami we własnym ciele. Leonie, jakie ty sobie imię wybrałeś? Bardzo ładne. Radek. Nazywałem się Radek. Staropolsko! Super! No. To imię miało swoją piękną genezę. Powiedz mi, Wraca. Wziął sobie jakąś dużą kawę bez mleka. No, pomieszczenie, znaczy pojazd zaczyna wypełniać zapach kawy. I teraz chciałbym zobaczyć na licznik, ile jest. Oj, nabija się. Dobra, jak na razie to przemilczę. Wiesz, że wiele osób już nie jeździ za bardzo taksówkami, bo jednak stacja była bardzo mała, tylko
2 miejsca do, wiadomo, napełniania pojazdów. No i sama buda z tym była też niewielka. Ruszyliście. Nadal w ciszy. Mężczyzna jeździ spokojnie. Definitywnie wie, gdzie jedzie. Chciałbym sprawdzić godzinę na telefonie i czy nie przyszły jakieś nowe wiadomości. Jest 4:11. Masz nadal te wiadomości nieodczytane od żony. Ale nic nowego. Nic nowego. Okej. Ja bym w sumie chciała sprawdzić, czy mi Leonard odpisał. Nie. Nie odpisał. Tak odwracam się do nich. Została nam godzina mniej więcej. Powinniśmy zdążyć. Powinniśmy. Nie chcę się przekonać, co by się stało, gdybyśmy nie zdążyli. Cicho. Co trzeba gazu docisnąć? Nie. Tak chcę tylko... Zależy za ile będziemy na miejscu. Gdzieś bym powiedział z 30 minut. To nie trzeba. Się nachylam do ciebie. Trzeba poznać tych anarchistów. Porozmawiamy o tym w domu. Ej, Dobrze, tato. za... Tak się zwracam do kierowcy. Czy często wozi pan Czy często wozi pan osoby nocą, które bardzo się śpieszą, żeby zdążyć? Tak im bardziej jest rano? Nieszczególnie, a parę łebków się zdarza, a co? Nie no, tak ciekawi mnie. Ludzie Sytuacja się na pewnie rynku. do pracy śpieszą. Albo żeby No. być w domu przed, nie wiem, Ale wstaniem jak rodziny. niedzielę mamy. Ale wiele osób nie pracuje w niedzielę. Chodzi mi... Pewnie po prostu są nocnymi markami. A to z imprez pewnie. A państwo z imprezy też? O, tak, balowaliśmy. I musimy być w domu, zanim wstaną znajomi inni. Trzeba ich przypilnować. Jasne, jasne. A że Co oni... co tam w świecie słychać? Coś nowego? To raczej my się możemy zapytać. Powiedzmy, że ostatnie dni dla nas byliśmy zarobieni po łokcie. No. A u nas to wie pan, kurwa, te Ubery. Wszystkie. Cholerne. Ci Hindusi, ci Ukraińcy cały czas jeżdżą. Człowiek tyle lat w tym zawodzie. Słyszał pan, jaka sytuacja w Afganistanie? No coś tam słyszałem, no. No się biją, jak to wiadomo. Jak to zwykle. Oni się kurwa kiedyś nie bili. O, przepraszam za język. Dzieci tu nie ma. Miejmy nadzieję, że nie wyjdzie z tego wszystkiego nic złego. Jakaś trzecia wojna albo inne cholerstwo. Nie, oni tam, wie pan, pewnie pomiędzy sobą się pobiją i jak się będą bić. Przecież ci muzułmanie to. No, niestety przelewają mnóstwo krwi. Ja tam. Panie, ja to w dupie ich mam, szczerze mówiąc. Oby tutaj nie Mamy. doszli. Dla mnie jak zwierzęta się biją. Ale ceny paliwa już pewnie pan obchodzą.
Ale wie pan, z twojej kieszeni nie płacę. Ale czym Im- droższe paliwo, tym droższa usługa. A czym droższa usługa, tym mniej klientów. A oni teraz z Rosji tego paliwa nie mieli ściągać do Polski? No właśnie odwrotnie. Nord Stream 2 idzie, omija Polskę. O. No to widzi pan. Jesteście gdzieś w połowie drogi, że jesteście ciekawi. Przejeżdżacie teraz znowu Wisłę. No. To jest chyba jedna z ładniejszych stron, że tak powiem, mostu, ponieważ to jest takie miejsce jednak, na którym na nabrzeżach nie było zbyt często imprez ani niczego, więc nie ma tam śmietnika. Widać piaszczystość tych okolic w połączeniu z jednak brudną wodą Wisły. Wisła nigdy nie uchodziła za czystą rzekę, jak zapewne wszyscy wiemy. O, tutaj, po lewej. Wywóz śmieci mają. Kurwa. W Wisłę będą śmiecie pakować. Nic nowego. A takie pytanie. Słyszał pan może o takim miejscu jak... żeby teraz nazwy nie pomylił... Jama? Coś takiego? Jaka jama. Jama hipopotama, nieważne. Kolega się przejęzyczył. Chyba się wymawia Jama. Taki klub jakiś jamański czy coś. Nic mi to nie mówi. Tak pytałem. Jama. Drapie się po głowie. Nie. Pijama. Nie. A często są jakieś zaginięcia tam u was na Pradze? Nie, czemu? Czemu miałyby być? No to najbardziej niebezpieczna dzielnica. Mężczyzna jest dosyć nudna. Jest nieciekawą osobą. Zdecydowanie dla was. Nie czujecie, żeby dało się z nim złapać kontakt. Wiezie was, bo was wiezie, ale równie dobrze mógłby wieźć kilo kartofli na tylnych siedzeniach. Tak bardzo go to obchodzi. I czuć od niego taką aurę. Niebezpieczna dzielnica podobno. Wendy natomiast odczuwa coś, czego się nie spodziewała. Może za swojego życia nie miała największego szacunku do ludzi i nie pałała do wszystkich miłością, ale teraz zaczyna czuć tą taką podskórną wyższość. Taką, że jest innym gatunkiem. Sokół z lotu nie patrzy na zająca na równi. Patrzy na niego, jakby był kropką. Patrzy na niego jak chodzący obiad. Za coś łatwego. Za coś, za czym można zlecieć, złapać i tego nie ma. Takie Wendy też zaczyna mieć powoli podejście do ludzi. Wszędzie biegają zające, a ona jest wilkiem w tym wszystkim. Zauważyliście po prostu troszeczkę zmianę w jej zachowaniu względem momentu, w którym się obudziliście po raz pierwszy. Dojeżdżacie. Chciałbym sobie związać włosy już nawet nie kucyka, tylko pewnie koka z tyłu głowy. Mhm. Jasno. I tutaj zaparkować. Wjazd. Tu wjazd chyba nie ma. To Tu parking.
Tu Tu będzie. będzie dobrze. Wyjmuję tą stówę. Ile będzie? Zanim, 111. zanim zapłaci, chcę rzucić na kierowcę Dementation. Momencik. Tylko sprawdzą, żeby się nie pomylić. Co byś chciała tym osiągnąć? Wendy chciałaby to zrobić bardziej trochę dla żartu, aniżeli po to, żeby coś osiągnąć. Jest wymagana konwersacja z nim cały czas. Jest? Mhm. Musisz być w trakcie konwersacji z osobą, żeby użyć Okej, Dementation. okej. To czekaj sekundę. 111 zł. 111 zł za taryfę w pierwszej strefie po Warszawie? Jest taryfa nocna i weekendowa. To może tak, ale z tego co zauważyłem, jest to licznik czasowy. A my zatrzymaliśmy się na stacji. Ach, chciałby pan, żebym zapłacił za pana pójście na kawę. Panie, nie unoś się pan tak. Mamy prawo się unosić, bo próbuje nas pan okraść. Czyż nie? Nie, nigdy w życiu nikogo nie okradłem. Nie, Gabrielu, ile było na liczniku, zanim pan sobie wyszedł na kawę? 11. Więc daję, było 100 zł. Opłata jest 9 zł za samo wsiąście do taksówki. daję mu 100 zł. Opłata za wsiadanie do taksówki. To ci dopiero. Nie no jest ogólnie. Jest. Cicho. Daję mu tą stówę. Reszty nie trzeba. I Panie, 11 zł jeszcze. 11 zł zapłacił pan za postój. No nie no. No co tam się, może 2 zł nabiło. chciałbym... No. Ja patrzę Wróci. na rozwój sytuacji. Chciałbym wrócić. Bo już trochę jakby troszkę odszedłem krok. Nie, bo jak wejdziesz to dodatkowe 9 zł. Nie wchodzę do taksówki, tylko mówię... Zastraszyć. Proszę zostawić tą sprawę. Nie chcemy, żeby się rozwijała dalej. Zdecydowanie pan nie chce, żeby ona się rozwijała dalej. Ponieważ to my jesteśmy tutaj tymi, którzy zostali pokrzywdzeni. Robisz coś mimiką, ciałem? Bo ja stoję, jakby tak nachyliłem się do taksówki. Ja się też dosyć nachylam. Ty siedzisz z tyłu. Ja obserwuję sytuację. A siedzę tego. I patrzę się na kierowcę. Ale jesteś nadal w pojeździe. Tak, tak. Proszę nie robić scen i zapłacić po prostu pieniążki. Nie robimy scen, zapłaciliśmy, no ale pan Zapłaciliśmy, trochę nas zaszukał. zapłaciliśmy tyle, ile się panu należy. Nie, tutaj stuka wylicznik. No proszę zobaczyć, no co ja... 11 zł było, jak zatrzymaliśmy się na kawę. Tak czy nie? Nie będziemy płacić za pańską kawę. To nie jest nasz obowiązek. Dobrze, w takim Coraz razie. bardziej jakby próbuję mu się wbić w psychikę moimi słowami. Próbując użyć Dementation. Okej. Sprawdźmy twój głód.
Composure, inteligencja. Sukces. Okej. Widzi w tobie coś przerażającego. Widzi objawiające się rzeczy widoczne tylko dla niego. Wy nie wiecie, co on widzi. Ale przerażasz go. Przerażasz go na tyle, że odpala ponownie auto i chce uciec. Tylko ja jestem w środku, tak? To próbuję wysiąść na szybko. Odpinasz pasy? Tak. Okej, on rusza, więc musisz wyskoczyć. Na razie prędkość jest mała, ale... To po prostu wyskakuje. Rzuć mi proszę w tym momencie na zręczność oraz sztukę przetrwania nie masz, więc po prostu na zręczność. Nie mam też za wiele zręczności. Nie jesteś zbyt zręcznym wampirem. Ha! O, 4 sukcesy. 4 sukcesy. Wyskakujesz po prostu skacząc na równe nogi. Nie załachałeś się na sekundę. Mężczyzna pojechał, a drzwi, które zostawiłeś po sobie otwarte, latają po prostu podczas jego drogi. On odjechał z wiskiem opon. Zastanawiacie się, co widział. Co widział w oczach Wendy. Leon jest przekonany, że to mnie się tak przestraszył. Czy mogę się dowiedzieć, co właśnie się stało? Dlaczego ten gościu prawie ze mną odjechał? Zobaczył coś bardzo Co przerażającego. Dałeś mu tą stówę? Nie. Kurwa. Tak, daliście Tak. tą stówę. Wendy, nie wiem, czy to twoje sztuczki, czy Leona, ale nie prościej było, mówię to w miarę cicho, rzucić na niego zapomnienie, czy jak wy to tam nazywacie? Gościu by zapomniał, że ma nas skasować. Chciałam wypróbować czegoś nowego. Było przynajmniej coś nowego. Parędziesiąt metrów dalej usłyszeliście zobaczyliście, jak jedna z latarni się pochyliła. Jak była kompletnie w pionie, tak teraz jest z 30 stopni niżej. Ale tak naturalnie, czy tak nienaturalnie wygięta? Eee, Czy to wygląda, jakby ktoś ją po prostu walnął i ona się tak zrobiła, czy tak? Walnął i się zrobiła. I widzicie samochód dalej. Tego taksówkarza? Mhm. O, na miłość boską. Wezwijmy mu chociaż karetkę. Robicie? Nie. Wezwijmy mu Dobra, wzywam mu karetkę. Wezwij Albo nie, go. dobra. Idę tam podbiec do niego. Sprawdźmy, co z nim. Podbiegam tam do tego samochodu. To jest trochę metrów stąd. To sobie przebiegnę. I chcę sprawdzić, która godzina, żeby zaraz nie umarł. 4:47. Dobra. Już na horyzoncie widać pomarańczową kropkę. Szybko. Uderzył w słup. Taką latarnię po prostu. Jakieś 100 metrów od was. Okej. Chcę zobaczyć, czy żyje, czy krwawi, czy coś. Widzisz, że musiał chyba uderzyć głową, bo widzisz otwartą poduszkę powietrzną
ale się nie rusza. Jest ktoś w okolicy? Nie. Widać może gdzieś tam w oddali autobus już kursujący. Może tam jakaś jedna osoba na spacerze daleko od was z psem. Ale nie ma za bardzo ludzi. Dobra, zadzwonię na policję i odejdziemy. Albo Moim karę. telefonem? Zadzwoni jego. Tak, moim najlepiej. Nie, mówię o tym taksówkarzu. Zadzwoni jego telefonem i najlepiej weź go przez jakąś chusteczkę. Dobra, biorę przez moją koszulę. I tak to jest. Szukam telefon taksówkarza i sprawdzę, czy... A nie, bo te alarmowe nie trzeba odblokować telefonu, nie? Ja Dobra. chciałem tak pięścią rozwalić taksometr. Okej. Dobra. To w takim razie poproszę cię o rzut na siłę oraz twoje wysportowanie. Dwa Jeden sukcesy. sukces. Jeden. Może naruszyłeś tylko i wyłącznie panel, który wyświetlał, także jest troszeczkę zbity, ale nie niszczysz urządzenia. Czemu go po prostu nie wyrwiesz? Poza tym, co ty robisz? Dobra, dzwonię na 112. Przez chustę, przez 112 koszulę. czy na jakiś konkretny? Nie, W sensie 112. policja, pogotowie czy straż pożarna? 112. Okej. Nie byłem dobry w zapamiętaniu numeru. Jeszcze zadzwonię po zły i co? Zrozum, na tym taksometrze jest ostatni kurs. Sam wjechał. Pogotowie ratunkowe, słucham. Dzień dobry. Właśnie Dzień wstałem i ktoś uderzył. O, przepraszam. Ktoś uderzył samochodem o lampę. Widzę to z okna. To jest ulica... I tak patrzę wymownie na Wendy. Ja Wilanowska. Aleja Wilanowska. Nie, może chyba coś się stało? Nie wiem. A wie pan, który numer? Uderzył. A, w sensie mieszkanie. No to koło mieszkania 65. Nie, ulica 67. Aleja Wilanowska 67. Aleja Wilanowska 65. Dobrze. W jakim stanie jest osoba? Nie wiem, jestem... Widzi pan coś jeszcze? Czy jest potrzebna straż pożarna? Nie wiem, może pan Nie płonie. Nie płonie, Dobrze. jest wygięta lampa. Dobrze. Nikt Pana się nie nazwisko wydostaje mogę? z samochodu. Halo? Tak, przepraszam, bo właśnie patrzę, czy coś tam chyba ktoś zaczyna się krzątać koło tego samochodu. Nazwisko Duraj. Dobrze. Dziękuję panu bardzo. Zaraz się pojawi pogotowie. Dobranoc. I rozłączam się. Leon, coś ty zrobił? Co ty mu powiedziałeś? Leon? No to Leon do niego mówił. No, Znaczy, ja też, ale obstawił jakby... Nie wiem, które z nas to wywołało. Chciałbym znaleźć studzienkę kanalizacyjną. Wyrzucić jego telefon? Okej. Znaczy nie, pytam się Wendy i Leona, czy wyrzucić telefon. Może lepiej zostaw, bo wygląda jakby sam uderzył w ten słup. No. Może po prostu był zmęczony i tyle. Na tym, z paniką w głosie, na tym taksometrze jest nasz adres, na który nas dowoził. Nasz kurs. Tak, ale jest na tej samej ulicy. Jest na tej samej ulicy. Nie uważacie, że to dziwne, że nie widać osoby, z którą jechał?
No nie, przecież wysadził nas i jak chciał odjechać, to przecież był zmęczony, zasnął za kółkiem i uderzył w słup. Tyle. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Nic nie... Było go nie Czy zastraszać. jestem w stanie... Czy moja postać wie na przykład, czy zapisują się jakby w kontaktach numery alarmowe w telefonie? W sensie, czy z ich strony? Nie, ze strony jakby... Czy w tym telefonie, z którego dzwoniłem, będzie wyświetlone, że dzwonił pod numer alarmowy? Tak. To w takim razie plum do ścieków. Okej, jest studzienka kanalizacyjna taka z, wiesz, szerokimi po prostu przerwami. Niedaleko No to w sumie właśnie samochodu. o takiej myślałem i po prostu chcę ten telefon tam rzucić. Zwariuję. Czemu nie wziąłeś go ze sobą? Czemu? Wiesz, przecież w całym samochodzie są nasze odciski DNA. Ale Wszystko. to nie ma znaczenia. Nic, jakby... Byliśmy po prostu... Dobra, chodźmy, bo zaraz zjawi się tu... Właśnie, idziemy. Tak, właśnie. Idziemy. Tak. Pomarańczowa kula unosi się coraz wyżej. Czujcie Idę szybciej, niebezpieczeństwo. idę szybciej. Pędy. Biegnę. Ja też. Docieracie do bramki od osiedla? No, tak. No i wchodzimy do środka, idziemy pod mieszkanie Wendy. Wymagana jest przepustka, którą tylko Wendy posiada. Tak, Wendy. odbijam, czy tam... Wpuszczam ich i idę, jakby zamykam bramkę, idę do swojego mieszkania. Dobrze. I tak po drodze do nich mówię, niepotrzebnie panikujemy, gość nas tylko odwoził, był zmęczony, więc pewnie sam zasnął za kółkiem i wjechał w lampę. O, Spokojnie, zresztą... No co? Nie mają nawet jak nas znaleźć. Nie dzwoniliśmy ze swojego telefonu. Podałem nazwisko, które Ale nic im nie mówi. żeby nie wyrzuciłeś ten telefon. Słuchaj. Jeśli byłoby, że gościu w trakcie wypadku dzwonił pod numer alarmowy, nie by sądzisz, że byłoby to dziwne? Tak, ale mogłeś go wziąć, teraz mogą go znaleźć, a mogłeś go wziąć ze sobą i wyrzucić gdzieś indziej. A jeśli ma włączoną lokalizację? To byś wyłączył? Nie wyłączymy, bo nie mamy do niego hasła. To było zniszczyć ten telefon i wziąć ze sobą szczonki. Dobrze, Nikt nie no będzie już krzyczał się stało. po telefonach. czy Gabriel ma włączony internet w telefonie? Nie, wyłączony. Okej. Dobra, chodźmy po prostu spać. Puszczam ich do mieszkania Mhm. i zamykam drzwi na klucz. Sekundkę. Ile znowu bierzesz... A czy może powinien zwracać się do ciebie już Joachimie? Co, że w miejscach publicznych, tak. Joachimie, znowu bierzesz wannę? Na pewno chcę wziąć prysznic. Ja też chcę. Dobra, Myślę, że... idźcie więc. Myślę, że pani domu ma pierwszeństwo. Sprawdzam, ile baterii mi zostało w telefonie. 57. Okej. Dobry telefon. Ja chciałbym zasłonić wszystkie okna, bo chyba zostały odsłonięte, przynajmniej niektóre. Tylko jest... Zostało to, przez które skakałeś. Tak, no to chciałbym je zasłonić i chciałbym ustawić sobie w telefonie budzik na godzinę 21. Ja idę do łazienki, biorę po drodze swoją piżamę, swój ręcznik i po prostu idę pod prysznic. Ostatniego dnia, kiedy spaliście, właściwie nie czuliście, że śpicie. Czuliście, jakbyście się regenerowali, jakbyście odpoczywali, przeczekiwali. Nie do końca odczuwacie sen jako sen, a bardziej jako potrzebę po prostu regeneracji waszych sił.
No to ja po tym, jak to zrobię, chciałbym pójść wziąć prysznic. I też jak już wszyscy się wykąpią, to po prostu chyba znowu położyć się do wanny, chyba że jest jakieś lepsze miejsce do leżenia. Mm, Masz pokój gościnny. A tam nie Wendy, śpi Leon? Leon śpi na kanapie. Wendy już poszła się myć, czy jeszcze Tak, coś robi? już myślę to załatwiła. Wendy, masz może jakieś Powiem tylko ubranie na jedną zmianę? rzecz. To, co jest przyjemne dla ciebie, jest fakt, że przez ciepłą wodę odczuwasz, jakby twoje ciało było bardziej twoim ciałem. Przypomina ci się, jak to jest czuć ciepło samej siebie. Jak niczym otulona polarowym kocem wychodzisz z tej wanny, przyglądając się jeszcze przez chwilę w lustrze, widząc swoje odbicie. Kiedy widzisz to odbicie, masz wizję. Widzisz, jak lustro zaczyna pękać. Widzisz, jak powoli niczym przesuwanie się pękania ziemi wręcz. Lustro cały czas zaczyna pękać. Ściana zaczyna pękać. Przechodzi na szafkę, na ręczniki. Ręczniki zaczynają pękać. Ściana zaczyna pękać. Wypełnia to wszystko szczelina, która się otwiera i widzisz kosmos. Widzisz gwiazdy. I widzisz ludzi zawieszonych gdzieś w powietrzu na tej mapie gwiezdnej. Jak każdy z nich leży na plecach i powoli spada. Tak jakby byli gwiazdami, ale upada. Za każdym razem. I kiedy upadają, rozbijają się na szkło. Rozbijają się nawet na lustra. Próbuję ich złapać. I masz nagle uczucie, jakbyś była obserwowana przez kogoś ze zbitym lustrem. Widzisz kogoś oczami nie swoimi, a tej osoby. Widzisz, że cię obserwuje w tym zbitym lustrze. Wizja się kończy, a ty słyszysz pukanie do drzwi. Twoich od łazienki. Tak? Kto pukał? Pewnie tak. A. Ja myślałem, że poczekam, aż ona już wyjdzie. No to wychodzę. Wendy, No i Wendy wychodzi w ręczniku. mam pytanie, bo pani się nie przyjmuje, bo nie mam żadnych ubrań na zmianę. I byłaby może możliwość, że mogłabyś jakieś pożyczyć? A wydaje mi się, że mogę mieć. A masz parę większych męskich bluz. Wiem. Pewnie niektóre są Leonarda. Wydaje mi się, że mogę coś mieć. Daj mi zerknąć i idę do garderoby. Masz wrażenie, że od garderoby, bo masz przesuwane drzwi od garderoby i masz na tym lustro. Patrzysz na te lustro i boisz się cholernie, że pękną. Boisz się, że będą pękać. Staram się odsunąć tak, żeby nie widzieć się w lustrze. Biorę pierwszą lepszą bluzę i jakby podaję ci ją. Dostajesz bluzę czarną z Tweetim z Looney Tunesów. Dzięki.
Tak, Weroni. Sama rozumiesz, wszystko tak nagle się wydarzyło. Nie miałem nawet jak się przygotować do tego. Tak, rozumiem. Zamykam pospiesznie, wciąż staram się unikać siebie w lustrze. Zakładam... Ja chciałbym wejść pod prysznic, jak już oni tam się zajmują sobą, to iść się wykąpać. Leon pewnie zauważy, że Wendy jakby troszkę dziwniej się zachowuje. Wszystko okej? Wyglądasz jakby trochę nieswoje od czasu tej taksówki. Widziałam coś. Znowu. Niepokojącego? Znowu ta rzeka? Możesz mi powiedzieć, jeśli chcesz. Ktoś mnie obserwuje. W sensie, I Wendy po prostu, nie czekając na odpowiedź, idzie do swojego pokoju. Wendy, zaczekaj. Co masz na myśli? Zobaczyłaś kogoś, kto na nas patrzy? Wiesz coś? Zobaczyłam siebie nie swoimi oczami. Wow. Super niepokojące. Widzi mnie w lustrze. I jakby Wendy tak przekracza próg swojego pokoju, dalej zostawia otwarte drzwi, ale wyciąga zeszyt z zamkniętej szuflady swojego biurka i zaczyna zapisywać tą wizję. Także... Czy możesz opisać swój pokój? Za sekundę. Także jakbyś Leon chciał, możesz jej patrzeć przez ramię, co ona tam pisze. Wchodzę za nią i chciałem zobaczyć. No i jej pokój ma ciemną fioletową tapetę. U góry ma takie białe paski od tej tapety. Ma dosyć duże łóżko z pełną ilością poduszek. Ma czarną, jedwabną pościel. Jej pokój jest dosyć chaotyczny, są niektóre, jakby dalej są pozostałości po pudełkach, jakby niedawno się wprowadziła. W pudełkach widnieją książki, po prawej stronie jest okno, po lewej, tuż od wejścia jest taki mały regał z książkami i obok łóżka są 2 szafki nocne. Okay. Na jednej stoi lampka, na drugiej nic nie ma. Na jej biurku natomiast można zauważyć parę dosyć dziwnych, znaczy nie tak dziwnych jak to, co się wydarzyło, ale można zauważyć parę figurek, parę jakby taką imitację dosyć czaszki, jakby parę zwierząt w wazelinie. Się wazelina nazywało? Chyba nie. Jak to się nazywało? Nie pamiętam teraz. Czy jakby się trzyma ten... Adam, pomóż. Formalina. Formelina. Tak, ale jest tam parę zwierząt i jest taka figurka taka kości. I jak zapisujesz, to tak nachylam się czytając to i myślisz, że ja też powinienem sobie taki kupić? Taki zeszyt? Bo nie wiem, czy mnie też takie wizje nie będą się pojawiać. Możesz. Jeżeli pojawiałyby ci się takie wizje, to chyba warto je zapisywać. Czytałam kiedyś o jednym z malarzy, który miał takie wizje i zawsze opisywał, co się z nim działo
a na końcu to były po prostu szalone maskroły i rysunki. Nie chcę, żeby stało się coś takiego ze mną, dlatego postanowiłam sobie prowadzić ten zeszyt, żebym pamiętała, co robię, co widzę, co mówię, gdzie jestem. Chcę zachować w tym cząstkę swojego umysłu, bo boję się, że przez to, co się ze mną stało, tracę go. Nie wiem, czy za życia, już to mówiłam, ale nie wiem, czy za życia nie byłam tak samo szalona jak teraz. Bo to, co się dzieje, nie jest normalne. To nie jest normalne. Niech to stanie się dla ciebie normalnością. Wendy znowu bije się po głowie. Niech to stanie się dla ciebie normalnością. Przyjmij to szaleństwo jako swoją inspirację. Pozwalasz jej bić się po głowie? No, ale on tak mocno się bije, czy... A to nie, to tak... Nie wiem za bardzo co zrobić, ale staram się tak może złapać za te ręce. Albo nie, albo inaczej. Zamierzam włożyć ręce pomiędzy jakby uderzające, a głowę. O tak. Patrzę na niego, tak widzisz, że jakby ma trochę takich krwistych łez w oczach. Stanie się dla ciebie normalnością. I skóra jest cieplejsza tym razem. Ale czujesz lodowaty dotyk Leona, przypominający wam o tym, jak bardzo martwi jesteście. Gabrielu? Czy ja mógłbym jakby już wyjść spod prysznica Tak, i... wyszedłeś już. Dobra, to w takim razie stoję w drzwiach do jej pokoju w tych potarganych samych spodniach. Nie mam góry. Wszystko w Włochata porządku. klata. Wszystko w porządku, tylko gołąbeczki. Tak. Tak. Ja tak zdejmuję te ręce. Teraz chyba moja pora, żeby się umyć. Oczywiście z tymi gołąbeczkami to był żart, żeby nie było. Gabriel, dostajesz wiadomość. Leon, chyba chciałeś coś powiedzieć. Już teraz nieważne. Idę się umyć. Wrócimy do tego. Ja chciałbym zobaczyć, od kogo Będę to czekał. wiadomość. Od Alicji. Odkładam z powrotem. Przeczytałeś, tylko nie mogę zasnąć. Kątem oka. Sprawia ci nożyczki? duży ból, ignorowanie tego. Wendy, masz nożyczki? Na biurku stoi taki metalowy jakby pojemnik, kubek, w którym Wendy trzyma wszystkie przybory typu ołówki, nożyczki i podaje ci go. Czy z zanim- moich... No, mów, proszę. Jeszcze zanim pójdę szybko, pytam się Wendy. Mogę użyć twojej odżywki? Widziałem, że masz tu ładną kwiatową. Możesz. Tylko chyba się kończy, więc będziemy musieli wstąpić do jakiegoś sklepu, w którymś najlepiej jutro. Czy moje spodnie, bo one były roztargane, czy można z nich zrobić shorty? Właśnie to chciałbym zrobić. Gabrielu, jeżeli chcesz, to mam jeszcze jakąś bluzę w szafie. Albo koszulę. Będę musiał udać się do swojego domu po moje rzeczy, ale Następnej nocy. w tym problem, że tam będzie moja rodzina, a sam. Słuchaj, pomogę ci. I używam na sobie używam Unseen Presence, czyli robię się niewidzialna. To bardzo Widzisz, miło. mogę ci pomóc.
powiem, że nie widzę. Ale o to w tym chodzi. Ale nie chodzi o to, Wendy. Jeśli oni tam będą, a my tam wyjdziemy, jest szansa, że kogoś na nich ściągniemy. A oni raczej w nocy są na miejscu. Rzut proszę na głód od Wendy. Sukces. Abyśmy dziabnęli kogoś. A tak na chwilę chociaż. Tak na chwilkę. Później, Tak tylko łyka. Później, maluszku. Później cię dziabnę. Znaczy, z tobą dziabnę w zasadzie. Mówisz to na głos? Tak, tak. Okej. Tak. Wszystko w porządku. Nie widzę cię, więc ciężko mi jest wyczytać emocje. Znowu mnie widzisz. Widzisz? Widzę. To mówię, jakby ta konwersacja jest w trakcie, jak ja próbuję z tych spodni zrobić shorty. Więc nie wiem, co zrobić z moimi ubraniami. A raczej nie chcę kupywać nowych, nie mam nawet na to pieniędzy. A właśnie, a propos. I wyciągam z portfela tą 100 i daję jej. Resztę jakoś ci oddam. Bez pośpiechu. Masz na to całą wieczność. Chowam ją w zasadzie do szkatułki, która jest na biurku. Będę was chyba woził i tym będę się odpłacał. Muszę jeszcze jakoś zatankować mój motor. Widać za kotarami światło, które pada na ramki okna. To trochę ironiczne, że to powiem, ale już zapomniałam, jak to jest. Widzieć słońce. Trochę za tym tęsknię, nie będę ukrywać. Minęły dopiero 2 dni. A czeka nas A ja się czuję, jakby już minęła wieczność. Bóg wie ile lat. Czy będzie coś wygodniejszego niż wanna? Pokój gościnny? Okej. Masz tylko salon i sypialnię. I kuchnię. Kanapa. Tam śpi Leon. Fotel. Rozkładany? Okej. Jestem w stanie się na to zgodzić. Tak patrzę pod tym swoim owłosionym wszystkim tak naprawdę. Tak patrzę na Wendy. Na miłość boską, jak ja wyglądam. Wyciągam z biurka paczkę jednorazówek, otwieram ją i podaję mu jedną maszynkę. Wróć potem po więcej. Wiesz, zajmie ci to z 3 godziny ogolenia się. Dzięki, ale chyba to nie ma sensu. Zresztą wydaje mi się, że za każdym razem jak coś próbuję zrobić nie takiego, to chyba one odwrastają. Więc I tak możesz spróbować. Chyba- I tak ci wciskam tą jedną maszynkę i resztę chowam. Ja w tym czasie już skończyłem się myć i odżywiać włosy i ogólnie pielęgnować. Wychodzę, zajmuję się do majtek, zakładam bluzę i idę tak spać. Wendy dalej stoi w ręczniku. Czeka, aż Gabriel wyjdzie. tak. Dobra, idę do salonu. Dobrego dnia. Dobrego dnia. I zamykam drzwi za sobą. I jednorazówkę odkładam do łazienki po drodze. Ja się w tym czasie przebieram i kładę się pod kołderkę. A ja idę do salonu. Aha, jeszcze na łóżku Wendy było parę pluszaków.
Dzisiaj, Leon, śpimy razem. Ale nie ciesz się, ja śpię na fotelu. Mam dużo miejsca na kanapie. Wystarczająco dużo. Pewnie się rozwalasz przez sen. Zresztą... Nie wiem. Czy my ziewamy? Czy wampiry ziewają? Nie. Nie. No to... No Nie, dobra. bo to redukujesz Tak. ciśnienie tlenu w swojej głowie. To udaje, że ziewam. Co więcej, zauważasz, że po tym czasie, że ty w ogóle nie musisz mrugać. I też, że nie razu nie byłem w toalecie. Dobra. Idź, Leon, spać. Mam nadzieję, że nie będę chrapał, chociaż w tej formie wszystko jest możliwe. Będziesz chrapał, to cię obudzę. Nie budzi się śpiącego niedźwiedzia. I chciałbym uwalić się na fotel, rozłożyć go, przykryć się tym kocem, który miałem w wannie, pod kocem ściągnąć spodenki za tych samych bokserkach 3-dniowych. Śmierdzą te ubrania twoje. Ale nie pocimy się, nie? Nie, ale zbieracie brud. To tak nie śmierdzą, tak jak normalnie były potrzebne, śmierdziały. No i dobrego dnia, Leonie. Karaluchy na dzień. I myślę, że to totalnie nie miało sensu to, co powiedział. Odpoczywacie. Udaliście się do swojego spoczynku wszyscy. Dzień upływa. Wiele godzin później słychać stukanie do drzwi. Tak? Czy odnawia mi się życie? Tak, natomiast odnawia ci jeden punkt. Słyszycie pukanie do drzwi. Czy ktoś na to reaguje? Ja chcę tylko sprawdzić, która jest godzina. 18. No to niechętnie wstaję. Widzisz przez wizjerek, że to są prawdopodobnie kominiarze? Na razie nie otwieram. Zobaczę, czy znowu zapukają. Poszli do innego mieszkania. Okej. Wracasz to odpoczywać? Mogę jeszcze przez chwilę. Okej. Jeszcze z 2 godzinki i będzie ciemno. O 20 już będzie dosyć ciemno. Taki będzie półmrok, ale wystarczająco przed słońcem. To ustawię sobie budzik na 20 i wracam do odpoczywania. Jako pierwszy przebudza się Gabriel. I teraz możecie sprawdzić na głód. Ja mam budzik na 21. A, tak, ale obudziłeś się trochę wcześniej. A, dupa. Dobra, na górę. Ale zauważysz po swoim ciele, że trochę tych włosów się cofnęło, dziwą. Wyglądasz już tak dosyć na włochatego, ale nie absurdalnie włochatego. Zwiększa mi się głód. Ale okej. Złapać jakąś piękną osobę i doprowadzić ją do ekstazy. I też się zwiększa. Okay. Mi również. Wszyscy macie 3. Wszyscy macie ochotę naprawdę wrzucić coś na ruszt. Taki poranny człowiek na śniadanie. Fantastyczna sprawa. Jeżeli ta osoba byłaby piękna i by uciekała i może gdzieś
by zasnęła. Byłoby cudownie. Dobrze, to skoro wstaję jako pierwszy, idę do łazienki, bo tam zostawiłem większość swoich ciuchów. Ubieram się jeszcze raz w to wszystko i koszula się rozerwała tutaj, nie? Mhm. A masz taką myśl, ale ten grubas z taksówki, mogliście na tym skorzystać, najadłbyś się. Taka okazja. I tak już dużo wyczerpał przez własną głupotę. Głód Zastanawiam się. nadal istnieje. Zastanawiam się, czy mógłbym wyciąć rękaw i zrobić z tego bezrękawnik. Mógłbyś, ale wyglądasz już na ten moment jak bezdomny. Jak człowiek z bezludnej Dosyć. Już zostawiam tą koszulę, palę nią, zakładam mój bezrękawnik jeansowy. Chciałem tylko powiedzieć, bo to nie powiedziałem wcześniej, mój bezrękawnik jeansowy na plecach ma 2 takie skrzydełka anioła. O, dobrze. Budzisz Leona? Nie. Chciałbym... Nie mogę tego zrobić. Chciałbym po prostu usiąść i poprzemyśleć, jak rozplanować tą noc. W sensie, co, jak zrobić, żeby najmniej stracić czasu. Pomimo bycia cicho i tak Leon się budzi. Staram się czuć ten stący ból w żołądku. Mówi mi o tym, jak jestem głodny. Słyszałem głos w mojej głowie, który prosi o więcej. Tak. Jeszcze nie miałeś okazji napić się, że pierwszy raz musi być. Chodź, zaprzyjaźnijmy się. Nie mam woli, żeby odmówić bezpośrednim głosu. Ale wstaję po prostu, patrzę na Gabriela. Widzisz, Nie chrapałeś. A przynajmniej jedna część została taka, jaka była przed śmiercią. Żona też nigdy nie narzekała. Ba, ty w ogóle nie oddychałeś. No tak. Zapomniałem o tym fakcie. Na chwilę dosłownie otworzyłem oczy. To uczucie absolutnej ciszy, nawet oddechu nie było słychać. Czułem się, jakbym był sam. Człowiek od ciszy wariuje. Więc to niedobrze. A zresztą sądzę, że wszyscy powoli wariujemy, a zwłaszcza Wendy. I nie mówię tego, by ją obrazić. Ją chyba najmocniej uderzyła ta cała przemiana. Ją psychicznie, nie fizycznie, a ciebie. Chyba mnie też fizycznie. Fizycznie? Patrz na moje ręce. Patrz na mnie. Pamiętasz, jak wyglądałem jeszcze 2 dni temu? Trudno to zapomnieć. Całe szczęście, że ta sprzątaczka zapomniała. Nie chodzi mi o to. Jak się poznaliśmy, jak wyglądałem. Nie pamiętam. Właśnie, panie Radosławie. Właśnie. Jesteśmy prywatni, możemy już powiedzieć, możemy mówić Leon.
Lepiej się przyzwyczajać. Dobra. Trzeba budzić Wendy. Wendy natomiast budzi się na dźwięk swojego laptopa, cały czas podłączonego do kontaktu. Dostajesz jakieś powiadomienie z dźwiękiem, którego w życiu nie słyszałeś, żeby wydobył się z twojego laptopa. Prawda. A masz link, który kieruje cię na twojego maila? No. Dostajesz wiadomość o treści cześć i jest taka buźka ze skłami, uśmiechnięta. Znaleźliśmy sposób, żebyście przysłużyli się Camarylli. Musicie jechać na Służew, przekonać kogoś, by dla nas pracował. O wynagrodzeniu porozmawiamy później. Gacek. Widzisz, że mail, z którego został wysłany, jest absurdalnie skomplikowanym ciągiem znaków i liczb. PS. Masz strasznie słabe zabezpieczenia. Świetnie. Jest adres oraz lokacja, która jest celem w załączniku. My idziemy do twojego pokoju, więc pewnie w tym momencie przychodzimy. Tak, widzicie, że czyta. Jak tam Wendy dzisiaj? Odpisuję Gackowi. Pomóż mi potem je wzmocnić. Próbuję wysłać tą samą wampirzą buźkę. Uśmiechniętą. I pytam się go, czy wie, co znaczy pęknięte lustro. I wysyłam maila. Widzisz, że nie da się odpowiedzieć na tego maila. Nie znaleziono nadawcy wiadomości. Nie, Gacek. I tylko tyle mówię. Podnoszę. Skąd wiesz, że cię teraz nie słucha? Jeżeli mnie słucha, to mu mówię. W każdym razie dostałam od niego maila. Możecie go przeczytać. Obracam w waszą stronę laptopa i przesuwam na wasz brzeg łóżka. Skąd wiesz, że jest od niego? Bo się podpisał. Musi mu chyba być bardzo łatwo pisać na klawiaturze z takimi długimi paluchami. Nie podoba mi się to. Ostatnio Jeszcze raz, jaki przyszedłem to jest adres? Patrzę na ten adres, który tam jest zapisany. Ulica to jest Sonaty 6, Służew. Ostatnie piętro. Albo któreś w nawiasie napisane. Mamy to zrobić dzisiaj. Możemy po drodze. Natomiast najpierw ja chcę iść na zakupy, bo potrzebuję paru rzeczy do domu, tak jak odżywka i fajki najlepiej. Nie są potrzebne, ale przynajmniej pamiętam, że muszę oddychać.
i nie przykułam tak dużej uwagi. I przydałyby wam się nowe ubrania, Nie da się ukryć. zanim jakby wyruszymy, powinniśmy się tym zająć. Ja sprawdzam jeszcze telefon, czy mam jakieś nowe wiadomości od kogoś. W obecnej sytuacji to mnie chyba nawet nie wpuszczą do galerii. Jeżeli chodzi o wiadomości do ciebie, Wendy, to masz wiadomość oczywiście od Leonarda. Wendy, wszystko ok? Znak zapytania. Odpisuję... No. Następna to ja ciebie też. Odpisuję mu tak, kropka, nie, kropka, nie wiem, kropka. Po prostu pamiętaj o tym i wysyłam. Masz nieodebrany jeszcze Gabrielu od swojego kolegi z pracy. Od Jakuba. Okej. Nie, Robisz coś z tym? na razie nie. Dobra, czyli chcemy iść na zakupy, mamy zadanie od Gacka. Mamy jeszcze sprawdzić tą lokalizację dla Leopolda, mamy jeszcze odwiedzić mieszkanie i mamy jeszcze pójść po mój motor i jeszcze znaleźć spokrewnionych, którzy nas zamienili. I coś wypić. Trochę I dużo. wypić. I... Jak mam powiedzieć komuś, że mam zniknąć na trochę? Że muszę zniknąć na trochę? Dokładnie tak. Po prostu, że musisz Widzieliście, że Wendy z kimś pisała. Ale utrzymujesz kontakty? Mam nadzieję, że trzymasz tą farsę, że jesteśmy szantażowani. Nie Albo w wiem. ogóle ją zaczęliśmy. Ja jej nie zaczęłam jeszcze, nie wiem. Spokojnie. Po czym piszę Leonardowi. Za dużo tych Leo. Że muszę zniknąć na trochę. Odpisuję ci, co do cholery. A co z naszym spotkaniem? Odwołana. Dlaczego? Połączenie przychodzące. Czemu on jest taki uparty? Odrzucam. Czemu mnie odrzucasz? Wiadomość. Przez to, co Halo. napisałam wyżej. Przestań. Wendy, Kolejne połączenie przychodzące. Wendy, może daj sobie spokój. Widzicie, jak Wendy miota się, żeby odebrać, nie odebrać. Wendy, Odbiorę tylko na chwilę. Nie! nie. Proszę! Mogę ja odebrać za ciebie. Nie! Nie. Odrzucam. W tym momencie Leon zdaje sobie sprawę, ile on by miał nieodebranych od swojego wujka i przyjaciół, gdyby miał tylko telefon. Ile tam wiadomości miało być? Co z wystawą, w której miałeś uczestniczyć? Przecież w Zachęcie mieli wystawiać jeden z twoich posągów, a ty tak bardzo chciałeś posłuchać o tym, co ludzie będą mieli na jego temat do powiedzenia. W momencie padam na kolana, zakrywam sobie ręce, oczy. Leon, wszystko okej? Co jest z wami dzisiaj? Leon zawodowiec? Ja. Podchodzę i tak Leonie, rzuć na opanowanie i determinację.
Ja tak podchodzę na skraj łóżka i nie wstając z niego, tak po prostu przysuwam się do Leona. Stary sukces. Jesteś w stanie się opanować, zebrać się do kupy. Wiesz, że było, minęło, teraz jest nowy rozdział w twoim życiu i jakoś musisz dać sobie radę. Może to być plusem, może być minusem. Odkąd wiesz, co się stało z twoimi rodzicami? Nie czujesz takiego przywiązania do tego świata, jak twoi towarzysze chyba. Po prostu mocno we mnie uderzyło w tym momencie. To wszystko, to jak zobaczyłem, jak teraz ty przeżywasz to z telefonem, ja sobie przypomniałem, jak jestem szczęśliwy, że nie mam pokusy, żeby wrócić do mojego byłego już życia. Ja po prostu mocno we mnie to uderzyło w tym momencie. Spokojnie, sądzę, że w każdego nas uderzy prędzej czy później. Dzwoni ci telefon, Gabrielu. Jaki jeden mąż. Ja znowu sprawdzam swój. Jakub próbuje się do ciebie dobić. A wiesz, że on nie dzwoni do ciebie poza pracą i tym bardziej w weekendy. Dobra, Masz słuchajcie. złe przeczucia. Czy zapytanie się mojego znajomego dziennikarza o tą całą jamę to dobry pomysł? Danie znak, że żyjesz i się czymś... Chyba, że to byłby twój pretekst do zniknięcia. Też o tym myślałem. To może być to. To może zadziałać. No, Staraj się udawać desperowanego, że coś ci siedzi na ogonie. zrób to. Daj Ja znać, po- że coś jest nie tak. Odbieram. Dokładnie. Ja. Ale nie mówię pierwszy halo. Po prostu odbieram. Halo! Gabriel, jesteś tam? Jezus Maria, żyjesz! Jeszcze. Co masz na myśli? Nieważne, słuchaj, potrzebuję od ciebie informacji. Słuchaj, ja mam dla ciebie informację. Możemy się spotkać? Nie. Kurwa. Słuchaj, jest niedobrze. Co masz na myśli? Dostałem wewnętrzne info. Od. Nie mogę ci powiedzieć dokładnie od kogo, ale jest niedobrze. Dobra, Jest co się naprawdę dzieje? niedobrze. Słuchaj. Czytałeś mojego SMS-a na temat tego, co się zdarzyło w tej willi? Tak. Tak, No czytałem. to uważaj. Bo kurwa dostałem wiadomość od jednego z niebieskich, że znaleziono tam twoje odciski palców. Gdzie niby? Podobno na ciałach tych robotników. Kurwa, co ty o tym wiesz? Gawryś, Tyle co ty, nic. ty Słuchaj coś mnie im teraz. zrobiłeś? Nic im nie zrobiłem. To- Słuchaj. Co to tam się stało? Słuchaj mnie, bo nie będę powtarzał. Czy wiesz cokolwiek o miejscu, które jest nazywane Jamą? Jest gdzieś w Pradze mniej więcej. W sensie warszawskiej Pradze. Gdzieś w tamtych okolicach. Nie. Jama Dobra. zła. Jama zła, coś takiego. Nie, absolutnie. Dobra. Wiesz, na Pragę się nikt za bardzo nie chce wybierać, bo to, co tam się dzieje, to jest skandal każdego dnia. Teraz Dobra. w tych czasach jest lepiej, ale wiesz, no. Dobra, Jakub, słuchaj mnie. Kurwa, stary, co się Nie dzieje? Nie ma mnie.
Jak to ciebie nie ma? Co ty rozumiesz przez to? Jutro Nawet Alicja do Mnie- mnie dzwoniła, się pytała, co się z tobą dzieje. Jutro mnie nie będzie. Nie masz kompletnie mówić Alicji nic mojej córce, nikomu z biura, ani nikogo, kogo znasz. To Jesteśmy możesz przyjaciółmi, sprowadzić... w porządku, ale to chociaż mi powiedz, kurwa, no jesteśmy przyjaciółmi od takiego czasu. Nie chcę cię narażać. Na Gabriel, nic. do Nie cholery. chcę cię na nic narażać! Czemu jesteś taki zły? Stary, jeżeli coś jest na tobie, coś możemy wymyślić, możemy odezwać się do pracy. Nie rozdrapuj ran, które próbuję zagoić. Ale a kiedy wracasz w takim razie? Nie wracam. Kurwa, ale to możemy ci wziąć jakiegoś świadka koronnego. No stary, powiedz coś, co się stało, no. Wiesz, mam trochę wtyk w policji, możemy się coś dowiedzieć. Nic. Jak na razie w tamtym miejscu, w tej willi znaleziono już paręnaście odcisków, kurwa. Nikt tego nie potrafi złożyć w całość, ale gwarantuję ci, że po 2 tygodniach oni to złożą. Znasz nazwiska Kogo? osób od odcisków. Nie bardzo, no. Ale jak dowiedziałem się, że padło twoje nazwisko, no to... Gabriel, oni coś wiedzą. Albo ktoś Słuchaj. próbuje cię wrobić. I od jutra mnie nie ma. Ten telefon nigdy go nie było. Nie rozmawiałem z tobą. Ani ty ze mną. Ja pierdolę, Gabriel, no... Ale co się Gabriel. stało? No to umówmy się. Umówmy się w jakimś Gabriel. miejscu. Rzepecki nie żyje. Co ty pierdolisz? Zrozum to. Ale umówmy się. Co te lata nic dla ciebie nie znaczą? Tak po prostu się rozpłyniesz? Pojedziesz gdzieś do jakiejś Irlandii? Zaczniesz łowić ryby? Stary, to można jakoś załatwić. Naprawdę, Jakub, myślisz, że wyjeżdżałbym po tym wszystkim? Mam kurwa rodzinę i dziecko. A ty naprawdę myślisz, że wyjeżdżam? Nie wiem, próbuję coś zrozumieć. Nie zrozumiesz. I nawet się nie łudzę, że tak będzie. I nie oczekuję tego od ciebie. Gdzie jesteś teraz? Może podjadę chociaż na chwilę. Nie. Nie wiem, napisz mi maila, albo nie wiem, już mi gołębia wyślij. No. Jeżeli jesteś w sytuacji, w której nie możesz rozmawiać, rozumiem. Nie ma mnie. Rozumiesz? Od jutra mnie nie ma. Nigdzie. Co mam powiedzieć twojej żonie? Nic. Jeśli chcesz coś zrobić, to możesz dopilnować, żeby nic ci się nie stało, żeby nie zrobiła niczego głupiego. Nie wiem, co ty odpierdalasz. Gabriel Rzepecki nie istnieje. Gadasz głupoty kompletne. Rzuć... Co byś chciał przekazać tą konwersacją? Chcesz go zastraszyć? Chcesz go perswazować? Chcesz go oszukać? Co byś chciał z tym zrobić? Jaki jest... Chciałbym, sądzę, że go zastraszyć. Charyzma oraz Zastraszanie chyba jest. zastraszanie, prawda? No ja zastraszania nie mam. A perswazji mam dużo. No, to jest po ptołkach. Zapomniałem. No cóż, zawsze można rzucić dobrym rzut. Prawda? Można. Są 2 sukcesy. Nie jest to przekonanie osoby, żeby spuściła ci 5 zł niestety z telewizora, tylko przyjaciela, kogoś z kim pracowałeś wiele lat. Dobra, stary, miej swoje drogi, ja zamierzam rozmawiać z Alicją. Nie! Rozłączył się.